Święta bardzo lubię, ale robić świąteczne pierdoły po prostu uwielbiam. Co roku latem, gdzieś w środku lipca, zaczynam po kryjomu robić pierwsze ośnieżone rzeczy. A to pudełeczko jest już z sierpnia, czyli poszło na drugi ogień. W tym roku wyprzedziły go tylko pierścienie. Ostatnio bardzo się polubiłam z pudełeczkami z Łuby. Mają średnicę 20 cm i świetnie pasują do serwetek. Pudełko maluję na biało farbą akrylową i zabieram się za serwetkę, a serwetka jest śliczna. Na razie zajmuje pierwsze miejsce wśród tegorocznych serwetek bożonarodzeniowych. Tradycyjnie ją rozwarstwiam, a następnie pędzelkiem i wodą oberwę brzegi. Nawet się nie staram, bo i tak za chwilę będę musiała jakoś serwetkę wpasować w tło. Przyklejam ją klejem do decoupage, smarując wyłącznie od góry. Jeżeli wyjdą zmarszczki, to się nie przejmuję, bo tam narysuję śnieżynkę albo płatek śniegu. Ale zanim zabiorę się za malowanie, wszystko jeden raz porządnie zalakieruję lakierem akrylowym matowym. Dobieranie koloru tła to trudne zajęcie i nie zawsze zakończone sukcesem. Przyjrzyjcie się na końcu mojej pracy, naprawdę mi niezbyt wyszło, ale najważniejsze, żeby wszystko ozdobić tak, aby nikt na to nie zwracał uwagi. Jeżeli nie zauważyliście tego na początkowych zdjęciach mojej pracy, to znaczy, że mi się udało. W wieczku przyciemniłam brzegi, to zawsze świetnie wygląda. Dół pudełka będzie w paski. W pierwszym etapie wszystko maluję niebieskim kolorem, który występuje na górze. Ozdobą pudełka są m.in. zadrapania. Żeby fajnie wyszły, trzeba brzegi przejechać świecą. A dzięki taśmie malarskiej zrobię paski. Obklejam nimi cały dół, a następnie wszystko zamalowuję drugim kolorem. Ja wybrałam granatowy, ale pasowałby każdy, który występuje na wieczku. Czerwony bądź biały także prezentowałby się super. Czekam chwilę, aż farba wyschnie i zdejmuję taśmę maskującą. Dopóki rozdrobiona farba mi nie wyschła, pocieniuję jeszcze brzegi denka. Jak święta, to na bogato denko jeszcze pochlapałam, a gdy wszystko wyschło, wzięłam się za papier ścierny. Gdy uzyskałam już oczekiwany efekt, wszystko jeszcze raz dokładnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. Jeżeli nie macie ochoty malować gwiazdek, to można je nakleić. Śnieżynki ze sklejki albo birmaty też będą się prezentowały pięknie. Ja moje śnieżynki postanowiłam poprawić albo namalować od początku konturówką. Te, które były oryginalnie na serwetce, poprawiłam, ale pomyślałam, że jeszcze dorobię kilka, aby wszystko wyglądało bardzo świątecznie i bogato. Jeszcze mokrą konturówkę posypałam drobniutkim, delikatnym brokatem. Taki delikatny i drobniutki, że w kamerze zupełnie go nie widać. A na końcu przykleiłam sznureczek, kokardkę i moje pudełeczko prezentuje się tak. A teraz, gdy już wiadomo na co patrzeć, zwróćcie uwagę, jak nie trafiłam z kolorem niebieskiego, którym uzupełniałam wieczko. Ale kto nie wie, ten nie zauważy. Listę artykułów użytych w filmie zamieściłam jak zwykle w jego opisie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.